Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was znowu pyszne danie. I to będzie danie, które na pewno znacie, ale to będzie inna opcja. Można powiedzieć, że po niemiecku, czy tutaj z tego regionu niemieckiego. Możliwe, że jeszcze gdzie indziej tak robią. Ja w Polsce nie jadłam. Jadłam tutaj i Wam powiem, że smakuje superowo. Dlatego dzisiaj chciałam Wam pokazać tą opcję. I to będą papryki, połówki papryk faszerowane mięsem mielonym z bułką kajzerką, czy z bułką panierowaną. Moczymy tą bułkę, przyprawiamy wszystko, nakładamy na te połówki papryki, wkładamy do piekarnika, zapiekamy, potem zrobię Wam pod koniec sos, zaleję tym sosem i danie będzie gotowe. Teraz przejdę już, pokażę Wam, jakie robiłam te pyszne papryczki, czy papryki faszerowane mięsem mielonym z bułką tartą. I teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię to nadzienie, czy ten farsz do tej papryki, bo to jest bardzo ważne, żeby ten farsz zrobić bardzo smacznym. Jeżeli on Wam będzie smakował, papryki również będą Wam dobrze smakowały. Ponieważ ta opcja jest z bułką tartą, mam 3 łyżki bułki tartej. I teraz Wam powiem, ile tej wody trzeba wlać. Około 100 ml wody. I to teraz stoi i sobie pęcznieje. Ona nie może być sucha, ta bułka. Ona nawet jak będzie się wylewało i będzie z wodą jeszcze, to w niczym nie przeszkodzi. Tutaj mam 1 łyżkę posiekanej pietruszki. Mam mięso kupione, mielone, wieprzowo-wołowe. Co dajemy do takiego farszu? A więc na pewno 1 płaska łyżeczka soli. Pół łyżeczki pieprzu czarnego do płaskiej łyżeczki, bo ja nie wiem, jak lubicie ostro, czy jak dzieci, to musicie uważać. Oczywiście ostrej papryki dajcie również z 1/3 łyżeczki. Mam tutaj tymianek. Dajcie również z pół łyżeczki tymianku. Naprawdę nie wyczujecie, a smak będzie naprawdę fajny. 1 ząbek czosnku. 1 łyżeczka pieprzu ziołowego. Możemy dać z łyżeczkę czubrycy, jak mamy, ale niekoniecznie. Nie musimy do wszystkiego, ale możemy dać. Ja tutaj mam takie małe papryczki i ja sobie je wykorzystam, wkroję tutaj do środka, bo one mi się zepsują. A więc jeżeli macie dodatkową paprykę, to możecie również pokroić kawałeczek papryki i dać do środka. To będzie miało fajny efekt i smak. A więc chociaż troszkę. Nawet możecie, ścinając, na przykład, jeżeli na przykład macie duże papryki, to możemy sobie taką paprykę też ściąć, kawałek. Teraz Wam pokażę. My potrzebujemy tylko i wyłącznie połówki dzisiaj. Jeżeli to jest na przykład duża papryka, możemy sobie z tej papryki ściąć taki plasterek i wkroić go tutaj do środka, właśnie do tego efektu, żeby ono było jeszcze bardziej fajnie kolorowo, ale też dla smaku. Nie musimy, ale możemy. Kroję na drobniutką kostkę, około pół centymetra. W Polsce się robi dużo z ryżem, a tutaj właśnie w Niemczech się robi dość dużo z bułką tartą. Gołąbki również z bułką tartą. Papryka faszerowana z bułką tartą. Oni nie znają tego z ryżem. Nie wszyscy. Taką średnią. Wkroję troszeczkę cebuli.
kostkę drobną. I jedno jajko całe. Już napęczniało nam. Teraz proszę zobaczyć. Napęczniało, ale jest takie lekko jakby rzadkie. Nie przeszkadza, ponieważ to wszystko, mięso wszystko wsiąknie. I teraz tą całą masę jakby mieszamy razem wszystko. Do tego możemy dać z łyżeczkę musztardy. Teraz musimy to spróbować, chociaż troszeczkę. Czy czegoś nie brakuje? Wiecie, co wam powiem? Pyszne. Odstawiam teraz i przygotuję sobie papryki. W międzyczasie mogę już nagrzać sobie piekarnik. Te papryki będą nadziewane, ale tak pieczone, jakby tylko i wyłącznie półki. Ostatnio mam, tak wam pokazałam, że mam ścięte i przykryte, zapieczone z serem, a teraz te pokażę wam właśnie otwarte i tak zapieczone. I wam powiem, że również będą bardzo smaczne. Będę musiała zmienić jeszcze raz, ponieważ jest pojemnik za mały na tą moją ilość papryk. Teraz tą paprykę możemy sobie troszeczkę posolić, lekko popieprzyć, bo ona też musi smakować. Już jest przygotowane. Oczywiście tego nie wyrzucam, ponieważ te kawałki tutaj resztę dam do sosu. To wyrzucę, to daję do sosu. Tą jedną papryczkę jeszcze. Tutaj mam kawałeczek imbiru, pokroję, żeby był fajny smak, czosnek. To idzie do sosu. Do tego z łyżka przecieru, ale to wam zaraz pokażę. Teraz mięso sobie postało. Mimo wszystko, ja go jeszcze raz jakby przemieszam i zobaczę, czy trzeba coś dołożyć, doprawić. I teraz proszę zobaczyć. Bierzemy sobie paprykę, na to kładziemy kulkę i tutaj jakby tak rozmieszczamy. I wkładamy do środka. Możemy wziąć również tu i nałożyć tutaj również do środka. Tu jest troszeczkę mniejsza, a więc dam na tą żółtą paprykę i proszę zobaczyć, tak już wyglądają te papryki. Oczywiście przed upieczeniem. Po upieczeniu troszeczkę ta papryka się zmieni. Można powiedzieć, że skurczy, troszeczkę opadnie, ale to nie gra roli. W smaku będzie dalej bardzo smaczne. Możemy również polać olejem, oliwą troszeczkę i wam powiem, że to nie przeszkadza i to wam tak nie wyschnie. 180 stopni na pół godziny wkładamy. Po pół godzinie wejdę, wleję tutaj troszeczkę sosu i jeszcze parę minut się musi to z sosem lekko poddusić. Teraz nagrzewam patelnię i proszę zobaczyć, w międzyczasie mogę sobie pokroić tą cebulkę. Oczywiście wy możecie sobie pokroić już wcześniej. Kosteczkę pokroję. W kostkę. Papryczki, również te, można powiedzieć, resztki. A resztki to nie znaczy, że coś jest niedobrego, nie? Jak ktoś powiedział, jak ja każę resztki z resztek
robić coś. Resztki mogą być, ale one muszą być świeże. One nie mogą być zepsute, czy jakieś stare, nie? Tak jak pizza też jest z resztek, ale to nie znaczy, że coś starego. Kroję to wszystko, co mam tutaj na kostkę drobną. Nie lubię na tych patelniach, bo one się tak szybko nagrzewają. I dajemy teraz warzywa. Dajemy łyżkę, a nawet 2 łyżki oliwy. I tutaj, proszę zobaczyć, mam kawałeczek malutki imbiru. Również dam z 2 cm, bo dam Wam wtedy taki fajny smak i będzie troszeczkę ostrzejsze. Naprawdę to jedno z drugim super pasuje. Nie obawiajcie się. Tutaj mam ząbek czosnku, również pokroję. Tutaj mam moją kostkę rosołową. Jeżeli nie macie, to dajcie małą kostkę rosołową. Będzie lepiej smakowało. Możecie również tak zrobić, że włożycie do gorącej wody, bo tutaj są same warzywa. To jest moja kostka rosołowa. Macie również na kanale i rozpuszczamy tu 300 ml wody. Myślę, że to starczy na sos. Ktoś, kto chce mieć więcej sosu, no to wiadomo, że musi dać troszkę więcej wody. To, co możemy dać jeszcze, to z łyżkę przycieru do tej wody i rozpuścić. 1 dobra łyżka mąki, albo 2 płaskie. Widzicie? Taką. Mieszamy. Nie przepali Wam się to. Naprawdę mąka się nic nie dzieje, grudek nie będzie, będzie wszystko dobre. Jak tak na tłuszcz wrzucicie łyżkę czy 2 łyżki mąki. Teraz to wszystko zalewam tutaj tym właśnie, tą wodą z przecierem i z moją kostką rosołową. I zmniejszę od razu. Jak się nam zagotuje tu, to proszę zmniejszyć. Ja mam skalę z 9 na 2,5. Fajne, ale trzeba doprawić. I tutaj również płaska łyżeczka soli. Na początek, bo przyprawiamy. Później na koniec doprawiamy. 1/3 łyżeczki pieprzu czarnego. Papryka. Ostra, ojojoj. Ostrej troszeczkę. Z pół łyżeczki cukru. I to nam będzie się gotowało teraz też z 10-15 minut ten sosik, aż nam się ta papryka upiecze w piekarniku. Pół łyżki masła. Nie obawiamy się. I na koniec troszeczkę koperku, jak macie. Naprawdę ten smak będzie jeszcze lepszy. I możemy dać tutaj, proszę zobaczyć, z łyżkę śmietanki, tej słodkiej. Czekamy, aż się nam to mięso upiecze. Włączam od razu na 200 stopni, bo jak zaleję, to jeszcze na 15 minut włożę, żeby mi się to dopiekło. A więc zobaczcie, mięso jest uduszone w środku. Ja teraz zaleję po to, żeby z tym sosem fajnie, z tym, co się tutaj troszeczkę nam wylał z papryki, żeby to doszło i żeby się wymieszało. Próbuję. Super smaczne. Teraz biorę, tu wylewam ten sosik.
teraz wstawiam to wszystko do piekarnika. Oczywiście zwiększyłam na 200 stopni. Na jeszcze około 15 minut. Tutaj mam ryż, oczywiście basmati. Gotuje mi się. Będziemy dzisiaj jeść z ryżem basmati. Oczywiście jak ugotować ryż macie już na moim kanale. I proszę zobaczyć, danie gotowe. Do tego podajemy taką porcję tej naszej papryki, można powiedzieć, ugotowanej, czy waszej, czy mojej, czy wszystko jedno. A więc 2 porcje i polewamy sosem. Sosu jest dużo, do tego kwiatuszek z bazylii, danie gotowe. A więc proszę zobaczyć, to jest moja opcja. I tak wygląda. Naprawdę bardzo smaczna. A tutaj macie tą drugą część. Powiem wam, że danie wyszło superowe, naprawdę pyszne.